Są pewne frekwencje, które powodują, że doświadczamy bólu bądź nie. Nie jest tak, że doświadczenia powodują zero-jedynkowy wynik. Mamy złe doświadczenia, wobec tego będziemy mieli deficyty w życiu. Czasem przeskakujemy na inne poziomy. Dzień dobry. Chciałabym dzisiaj skupić się nad takim pytaniem, czy przeszłość determinuje naszą teraźniejszość? Czyli inaczej, czy przeszłe doświadczenia rzeczywiście stanowią o tym, jakimi dzisiaj jesteśmy ludźmi i jak wygląda nasze życie? Czy jest szczęśliwe, czy w nim jest satysfakcja, czy może jest pełne bólu i nieszczęścia? Zazwyczaj uważamy tak, że rzeczywiście przeszłe doświadczenia, na przykład traumatyczne doświadczenia w rodzinie, powodują to, że w przyszłości, w naszym obecnym życiu czujemy pewne deficyty. Jeżeli nie mieliśmy miłości, nie mieliśmy wsparcia, nie mieliśmy opieki, dzisiaj nasze życie nie będzie satysfakcjonujące i będzie w nim brakowało właśnie miłości, opieki i innych jakości, które sprawiają, że życie jest szczęśliwe. I pytanie, które nasuwa mi się, jest takie: w jaki sposób dzieje się tak, że osoby, które przeżyły bardzo podobne doświadczenia, możemy wziąć na przykład dwie siostry, które wychowały się w jednych warunkach, w jaki sposób dzieje się tak, że jedna z tych osób jest szczęśliwa i usatysfakcjonowana, a druga powtarza schemat, który był w domu rodzinnym, w wychowaniu. Ja też mówię o szkole, mówię bardzo szeroko tutaj. W jaki sposób? Gdyby rzeczywiście doświadczenie determinowało nasze życie, gdyby to było takie zero-jedynkowe, to bez wątpliwości obie te siostry miałyby dość nieciekawe życie. Ale tak nie jest. Możemy to obserwować. Podobne warunki powodują to, że życie jest satysfakcjonujące bądź jest złe, jest nieprzyjemne to życie, nie takie jakbyśmy chcieli. Dobra, więc być może jest tak, że że przeszłe doświadczenia nie determinują naszej teraźniejszości. Ja tak uważam. Sytuacja być może jest taka, że są pewne frekwencje, zakresy, które powodują, które można opisać w taki sposób, że jedne z nich powodują ból, tak? Inne zakresy, w którym funkcjonujemy, powodują satysfakcję. Jeszcze inne na przykład powodują pewnego rodzaju dobro, spokój. W innych na przykład dominuje poczucie winy czy wstydu. Teraz bym się skupiła tylko na dwóch, dla uproszczenia. Jest zakres, który powoduje ból i jest zakres, który powoduje satysfakcję. Jedna z tych osób, wyrastając w tych warunkach, czyli mając na przykład doświadczenia traumy, wyrasta ponad te doświadczenia bólu i wchodzi na frekwencje, które powodują satysfakcję. Druga z tych osób zostaje w tym samym zakresie, w tej samej frekwencji, która powoduje doświadczenia bólowe i brak satysfakcji. Ja bym trochę to porównała, żeby wytłumaczyć, o co z tymi frekwencjami chodzi. Porównałabym to do fal radiowych. Na pewnych falach radiowych, jeżeli mamy fale radiowe, na przykład eski, no to ciężko, żeby usłyszeć tam piosenki, które właśnie w tym momencie są podawane można je wysłuchać na RMF FM, tak? Jeżeli słuchamy Radia Z, to zapewne w tym samym czasie nie usłyszymy tych treści z Radia Z na SC. Dobrze? Tu o to chodzi, że tak samo w życiu są pewne frekwencje, które powodują, że doświadczamy bólu bądź nie. Nie jest tak,
jak wcześniej przytoczyłam, że doświadczenia powodują zero-jedynkowy wynik. Mamy złe doświadczenia, wobec tego będziemy mieli deficyty w życiu. Czasem przeskakujemy na inne poziomy. Wobec tego tak naprawdę, mimo że często myślimy, że jesteśmy zdeterminowani, często patrzymy w przeszłość, patrzymy na wzorce naszego wychowania, na to, jak było nam trudno, ile bólu doświadczyliśmy w przeszłości, nie oznacza to, że nasze dzisiejsze życie będzie niesatysfakcjonujące. Nie oznacza też to, że powinniśmy się tak mocno na tych doświadczeniach skupiać właśnie dlatego, że one determinują przyszłość. Być może nie powinniśmy się skupiać też nad bólem, i szukać w przeszłości schematów, które powodują, że teraz nam trudno. Nie zawsze bowiem jest tak, jak dałam wcześniej przykład, że zależność jest zero-jedynkowa. Pewne rzeczy będą powtarzały się w naszej przyszłości, w naszej teraźniejszości, tego, czego doświadczyliśmy w domu, ale może pojawiać się w innej formie. W formie tak naprawdę, która może być po prostu satysfakcjonująca. Może być pewną nauką do wzrostu. Nauką nawet, która pozwoli nam z frekwencji bólu przejść na frekwencję satysfakcji. Bardzo dzisiaj dziękuję za uwagę i do zobaczenia za niedługo. Dziękuję ogromnie.